Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na kolejny odcinek nowości perfumowych. Chciałabym dzisiaj, żeby ten odcinek był takim bardzo luźnym odcinkiem. Jest to spowodowane po pierwsze tym, że wcale teraz tych nowości tak nie wychodzi dużo i tak naprawdę na taki odcinek nie jest proste uzbierać sporo informacji, które mogę Wam nagrać, podać, żeby odcinek był interesujący. Po drugie, mam takie wrażenie, że wychodzi bardzo dużo marek, do których nie do końca mamy dostęp, a jednak ja bym chciała, żeby w tych nowościach pojawiały się takie możliwe do zdobycia dla Was zapachy. Bez sensu jest mówienie o czymś, co jest poza Waszym zasięgiem. Ja już mam to za sobą, napaliłam się na pewną markę, która okazała się, że póki co nie jest w żaden sposób przez żaden nawet sklep prowadzana. W związku z tym nie chciałabym robić nikomu smaka na jakieś fajne zapachy, a tym bardziej, że wydaje mi się, że rynek jest naprawdę bardzo mocno nasycony. W Europie mamy dostęp do takich marek, które zaspokoją, mi się wydaje, nasze fantazje zapachowe, potrzeby zapachowe, jak zwał, tak zwał. Chcę, żeby to po prostu był luźny, przyjemny też dla mnie do nagrania odcinek, dlatego że przyszły odcinek to już nie będą nowości perfumowe, tylko recenzja na 100% zapachów Charlotte Tilbury. I ci, co mnie śledzą, wiedzą, bo i na YouTube, i na Insta dałam znać, że cały Discovery Set do mnie przyszedł i sobie je testuję. Dlatego chciałabym też Was dzisiaj poinformować, że zdecydowanie za często jest, żeby te nowości perfumowe, tak mi się wydaje, były co tydzień. Proponuję robić je co drugi tydzień, też ze względu troszeczkę na to, że nadchodzi taki wakacyjny czas, a u mnie w tym czasie będzie krucho wiecie, z jakby nagrywaniem, montowaniem. To jest też sezon w mojej firmie. Ja też mam pewne plany, które chciałabym zrealizować. W związku z tym no, YouTube może zejść troszkę na taki dalszy plan. Może nie do końca dalszy, no ale będę robiła co w mojej mocy, żeby filmy się ukazywały, natomiast różnie może być. I jeszcze o jednej rzeczy, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to tak jak w jednym z filmów Wam mówiłam, zakupiłam zapach Kajali. Mówiłam? Chyba mówiłam. Mam ponagrywane do przodu, więc może dopiero się dowiecie, a już o zapachu usłyszycie. To jest pojemność 10 ml. Bardzo fajne jest to, że to nadal jest ta buteleczka, a nie po prostu fiolka, jak to bardzo często bywa. I teraz tak, Vanilla Candy Rock Sugar 42. Najnowszy zapach, o którym ja już Wam mówiłam. Dzisiaj nimi pachnę. Ale też jak słychać, mam zawalone zatoki, gardło, wszystko po prostu nie jest najlepiej ze mną. Wiedziałam, słuchajcie, że tym zapachem się nie rozczaruję. To znaczy miałam takie poczucie, że jeżeli ma on być słodki, to w jaką stronę słodkości by nie szedł, na pewno nie będzie tak, że nie będę chciała go używać, że będzie dla mnie brzydki. I on jest bardzo ładny. Mało tego, jest też tytanem trwałości, ponieważ ten zapach był u mnie wyczuwalny 1,5 dnia. Słuchajcie, ten zapach nie jest zapachem odkrywczym. I już Wam mówię, ponieważ dzisiaj tak naprawdę jest drugi dzień, kiedy go testuję, stąd wiem już, jaka jest jego trwałość, że jest kozacki. Natomiast ogólnie to jest YSL Libre dla mnie, tylko że w dużo, może nie w dużo łagodniejszej,
bo ja mam wersję Intense, więc ona jest mocno mocniejsza, ale myślę, że to jest taki Libre bez tej wersji Intense i naprawdę one są dla mnie strasznie mocno podobne, wręcz powiem Wam, że jak nimi się psiknęłam, to miałam takie, ale ja to znam, i od razu jakby z automatu moja głowa sięgnęła po właśnie YSL, najszybciej jakoś mi tak to się skorelowało i tak, dla mnie to jest taka gorsza wersja, no bo dla mnie to jest taka łagodniejsza wersja YSL Libre Intense, piękne, słodkie, ale chyba wolę Libre. Tak mi się wydaje, że jednak tu no one są drugie. Libre jest na pierwszym miejscu, Libre kocham i jest mój top 10, jak wiecie. Także chyba nie mam potrzeby, żeby ten zapach wypierał mi Libre. Chyba że stanie się reformulacja jakaś w Libre, stanie się coś, że przestanie ten zapach być tym, czym jest teraz. Wtedy mam zamiennik, ale tak na teraz, no to wolę Libre. Także dla mnie to jest po prostu Libre, naprawdę. Zaczniemy, słuchajcie, te nowości od zapachu Maison Louis Marie No. 14 i Silla. To jest zapach, którego ja nie mogłam generalnie znaleźć do kupienia, ponieważ tak, no oczywiście na stronie marki możecie sobie tam zerknąć, ale generalnie nie wysyłają. Z tym, że i na stronie Niche Beauty jest możliwość, jest ogromny wybór zapachów tej marki. Ona tak się plasuje, no za 15 ml 330 zł. No jest grubo. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że tego zapachu, o którym ja teraz mówię, No. 14 i Silla, jeszcze na tej stronie nie ma, ale generalnie sukcesywnie te zapachy się pojawiają. Zacznijmy też od tego, że tak w ogóle jest to po prostu olejek, czyli można uznać, że będą to bardzo trwałe zapachy. Ja tylko jeszcze nadmienię, że dziękuję Ci ślicznie, Dorotko, za przesłanie mi wszystkich próbek zapachów. Ja jeszcze się do nich nie zabrałam, bo ciągle testowałam coś, co miałam, jakieś Discovery sety, ale oczywiście będą właśnie w tych niedzielnych odcinkach moje wrażenia na temat zapachów, które mi wysłałaś. Także w końcu dzięki Tobie poznam zapachy arabskie, a czaję się na kilka. Nie wiem, jeszcze nie przeglądałam, co mi wysłałaś, ale może będzie się to pokrywało z tym, co ja mam w głowie i czego bym chciała spróbować. Także już przechodzę do tego zapachu, bo właśnie ona też olejki w formie oleistej przesłała mi zapachy i będę też wiedziała i będę mogła Wam powiedzieć, jak takie zapachy układają się, czy jest to coś innego, czy są trwalsze, czy nie. Jeżeli chodzi o tę Maison Louis Marie, ogólnie rzecz ujmując, marka jest marką bardzo, bardzo, słuchajcie, starą. Jest to marka, która jest z Los Angeles, natomiast korzenie ma zdecydowanie europejskie i została utworzona we Francji. Jest to marka, która działa na zasadzie roślin, które w ogóle ta marka odkryła, może tak nie wynalazła, bo to wynalazek, a odkrycie to jest dwie różne rzeczy, nie? Wynaleźć można coś, czyli stworzyć, a odkryć coś, co już jest. Odkryła pewne okazy roślin, które zainspirowały ją, bo to kobieta, do właśnie, w ogóle na początku w Belgii, dopiero później we Francji, do właśnie stworzenia takich naturalnych zapachów. I ta firma jest od 1792 roku,
więc bardzo długo. Dziwne, że my o niej nie słyszeli, chyba że Wy słyszeliście i mieliście jakieś zapachy tej marki. Ja na pewno nie, także to jest moja pierwsza styczność z tą marką. Jeżeli chodzi o w ogóle ten akurat zapach, to jest... Są podane na stronie, że jest to jaśmin róża bułgarska vanilla flower. Natomiast jeżeli czytam opis, a opis jest taki: jest to ciepła kwiatowa kompozycja. Otwiera się liściem mandarynki i jaśminem. Nie ma tu nic mowy o liściu mandarynki, a niby się otwiera, więc troszkę takie zaprzeczenie. Wyczuwamy dalej czarną śliwkę, też o śliwce nic nie było w nutach, wanilię i kwiaty sakura. Wszystko niesie się na słonym drzewie i słodkich kwiatach. Daje bardzo połyskujący efekt. Ma Ci przypomnieć, że teraz jest najlepszy moment w Twoim życiu. Opis jest bardzo oczywiście ciekawy i taki napawający entuzjazmem, z tym, że to, co jest w opisie, a co podają w nutach, jakby troszeczkę się nie pokrywa. Znaczy się pokrywa, ale jest jeszcze więcej. No ale tak może też być. Może też być tak, że nie ma w nutach śliwki i nie ma w nutach liścia mandarynki, ale tak to odczuwamy. Tak kompozycja jest poprowadzona, że wąchając ten zapach, to właśnie czujemy. Także jeżeli chodzi o markę Maison Louis Marie, dajcie mi znać, czy już ją znacie, czy kojarzycie, czy mieliście cokolwiek z tych olejków perfumowanych właśnie. Następnie mam markę Kajal. Nie wiem, jak się czyta, więc tak jak się pisze, czytam. I to jest zapach Icon. Według mnie w ogóle marka jest z Paryża, ale nie wiem dlaczego cały, jak widzicie, flakonik bardzo mocno wybrzmiewa jak arabskie perfumy. I też ten napis, nazwa tego zapachu Icon też się pisze tak dosyć po arabsku, ale mogę się mylić. Mogę Wam powiedzieć o nutach, ponieważ to jest właśnie taka kompozycja dla mnie. I bardzo bym chciała jej spróbować i jestem bardzo zainteresowana tym zapachem, bo słuchajcie, mamy mandarynkę, marakuję, ananasa, w nutach środkowych mamy imbir, jaśmin, czarny pieprz, a w bazie mamy piżmo, vetiver, wanilia, praliny, drzewo sandałowe, paczula. To mi tak wybrzmiewa z deka męsko, ale też, wiecie co, to może być coś właśnie idącego troszeczkę podobnego do L'Interdit Givenchy. Tak mi się to kojarzy. A przez to, że są te praliny i wanilia w nutach bazy, wydaje mi się, że jest to zapach niezwykle trwały. Zresztą L'Interdit oczywiście też jest zapachem niezwykle trwałym. No, powiem szczerze, bardzo interesująca kompozycja. Imbir też jest bardzo fajny w zapachach, dlatego że imbir potrafi dać taką gorycz, albo może inaczej cierpkość zapachowi, co jest bardzo fajne. Ja bardzo to lubię. Także no, brzmi ciekawie. Dajcie znać, co Wy myślicie i czy markę Kajal znacie. No i oczywiście możecie mi napisać, jak to się czyta. Dalej jest marka Chanson. O Chanson już mówiliśmy. Ja już Wam w nowościach perfumowych tę markę przedstawiałam. I tutaj mamy zapach Mango Passion. Słuchajcie, zaznaczę tylko, że Chanson jest to marka, która działa na takiej zasadzie, że wypuszcza launch i to się dosłownie sprzedaje w kilka dni, dlatego że oni podają konkretną liczbę buteleczek, jakie wypuszczają i czasami za jakiś czas, czasem nawet za rok dopiero wypuszczają jakby jeszcze kilka buteleczek, mówią o tym, że kilka buteleczek jeszcze będzie i that's it. I nie ma więcej zapachu, powstaje nowy zapach i znowu lunch. W związku z tym ta marka się sprzedaje mega, ale przez to, że też tak się sprzedaje, tak mi się wydaje, że musi ona coś mieć w sobie. Nie wiem, trwałość,
super parametry, bardzo ciekawe zapachy. No bo wiecie, jeżeli coś jest nijakie, to nawet jeżeli zrobicie taki marketing, że wydajemy 50 buteleczek tylko i więcej nie, to jeżeli to byłyby słabe zapachy, to by się raczej nawet te 50 buteleczek nie sprzedało. Także on jest już sold out, jak Wam o tym mówię. Tu w nutach jest mango, marakuja, mandarynka, gardenia, kokos i drzewo sandałowe. Więc taka też dosyć słodkawa moim zdaniem, ale owocowo-słodkawa opowieść. I powiem Wam jeszcze tylko opis tego zapachu, chociaż jego już nie kupimy, ale przeczytam, co producent, jak opisuje ten zapach. Zanurz się w bujne bogactwo tropików dzięki Mango Passion, urzekającemu zapachowi, który oddaje esencję egzotycznego raju. Te kuszące perfumy otwierają się żywym aromatem mango i marakui, przenosząc Cię z każdym spritzem do skąpanej w słońcu oazy. Serce rozwija się pikantną mandarynką i kremowymi, kwiatowymi nutami gardenii, tworząc hipnotyzującą warstwę środkową, która tańczy na skórze jak światło słoneczne na krystalicznej wodzie. W miarę jak podróż się pogłębia, ciepła i zachęcająca baza z kokosa i drzewa sandałowego zakotwicza zapach, otaczając Cię aksamitnym uściskiem, który trwa od świtu do zmierzchu. Idealny dla każdego, kto chce nosić ze sobą beztroską radość lata przez cały rok. Mango Passion to coś więcej niż zapach, to ucieczka w butelce. Także opis jest fenomenalny też, bardzo zachęca, zdecydowanie zachęca do tego, żeby go kupić, tak przynajmniej mi się wydaje. Dalej, słuchajcie, dalej jest marka Sniff. O marce Sniff powiem Wam po prostu tak pokrótce i tak bardzo szybko, bo ona wydała trochę ostatnimi czasy zapachów. Ona wydaje zapachy, idzie w kontrowersję, może tak. To znaczy, czytałam opinię, że mimo tych takich kontrowersyjnych zapachów, one mają ręce i nogi. To się trzyma kupy i to jest niesamowita kompozycja zapachowa. My nie mamy do tego dostępu. Słuchajcie, Sniff wysyła tylko do Kanady, do Stanów i nie jest absolutnie na razie sprowadzany przez żaden z jakichś takich sklepów, żeby można było u nich zamówić. To są zapachy jedzenia tak naprawdę, życia, tego co nas otacza, prania, jakiś nawet zapach pizzy, tylko że to nie jest do końca zapach pizzy, bo jak czytałam o tym, to tak naprawdę są pewne nuty, które jakby odpowiadają składnikom na pizzę, ale słyszałam, że jest to tak skomponowane, że jest to taki kwaśny zapach, bardzo ciekawy, bardzo interesujący, absolutnie nie jest to 1:1 pizza. Bardziej próbują oszołomić nas i bardziej próbują nas zaskoczyć na tyle, żebyśmy się zainteresowali marką. Taki marketing oni obrali. Mają zapach lodów, mają zapach prania, mają kokosowy shake, mają zapach tarty. No generalnie można powiedzieć, że są to zapachy bardzo jedzeniowe po prostu. No i kilka takich właśnie zapachów teraz wyszło. Ja Wam już tych nazw może nie podam, po prostu wkleję Wam zdjęcia tych zapachów i tyle, bo chyba ze 3 jakoś tak te zapachy nowe wyszły. Także tyle, jeżeli chodzi o markę Sniff. Myślę, że bardzo ciekawa, ale niestety niedostępna dla nas. Kolejną marką jest marka Orabella. Słuchajcie, ona wydała 3 zapachy. Jeden z nich to jest Salt Perfume Mousse i to jest żywe wprowadzenie soli morskiej i różowego pieprzu oraz akord drzewa oliwnego i nuta lawendy w sercu.
zakończone dynamicznym połączeniem drewna i rześkiego bursztynu. Zaraz Wam poczekajcie. To jest w ogóle niby naturalny zapach, bo są tutaj olejki eteryczne. Jest to też zapach bezalkoholowy, a w nutach dokładnie jest tak: sól morska, różowy pieprz, ekstrakt CO2, akord drzewny, drzewa oliwnego, figa, lawenda, drzewo cedrowe, drzewo sandałowe, ambra. Mocno aromatyczny moim zdaniem zapach. Tutaj mówią, że mocno morski i słony. Myślę, że w pierwszych akordach, ale myślę, że ogólnie jest to dosyć aromatyczny zapach. Kolejny zapach to jest window to soul, czyli okno do duszy, czy okno duszy. I to jest czysto kwiatowy zapach, jaśmin, róża, fasolka tonka. I jest jeszcze kwitnący ogień, ciepły kwiatowy, to jest z kolei monoi, bergamotka, paczula. 3 takie zapachy. Pięknie w ogóle, pięknie jest zrobiona cała marketingowa sesja, która jest taka wręcz malarska, bym powiedziała. Buteleczki, słuchajcie, mają podstawki po to, żeby można było je ustawić, z tego co widzę, takie złote w kształcie zamarzniętego lodu, kryształów takich, coś takiego. Ile kosztują? Poczekajcie, już Wam mówię. One są już niedostępne, są już wyprzedane. $100 kosztował jeden ten zapach, 100 ml, ale były też 10 ml za $35. Te 10 ml nadal przypominają w miarę tę podstawową buteleczkę, więc spoko. No, ja raczej nie jestem zainteresowana. Szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się być to czymś zaskakującym. Następny zapach, słuchajcie, to jest marka Theodoros Kalotinis. Myślę, że znacie. A jeżeli się interesujecie zapachami, to raczej Theodoros Kalotinis powinno Wam się przynajmniej obić o uszy. On wydał nowy zapach Sexiest Fougère. To jest unisex, słuchajcie. I ma bardzo bogatą ilość nut. Słuchajcie, to jest zrobiony zapach liniowy i jest tak: cedr, rozmaryn, mek dębowy, wetyweria, kalabryjska bergamotka, szałwia muszkatołowa, geranium, wanilia, zielona herbata, labdanum, sycylijska cytryna, petit grain, ananas, lawenda, masło, fasołka tonka, neroli. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za zapach. Na wsadzane biliard nut. Nie wiem, jak to może wybrzmiewać. Może się, słuchajcie, okazać, że połowy tych nut w ogóle nie czuć, a czuć totalnie coś innego. Podejrzewam, że tak jest. Masło tu jest nawet, nie wiem, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać po tym zapachu. Natomiast wiem, że to są takie zapachy raczej aromatyczne, raczej drzewne. Kiedyś wąchałam Theodora i on robi takie bardzo ziemiste zapachy, właśnie drzewne, ostre. Dla mnie one, mimo że bardzo dużo z tych zapachów robi uniseksy, dla mnie to są męskie zapachy i z uniseksami i z kobietami nie mają za bardzo nic wspólnego. Także ja pas oczywiście. Kolejna marka, słuchajcie, to jest Byron. I Byron wydał zapach La French. La French to jest cytrusy, absolut irysa i ambra. To jest w ogóle ekstrakt, czyli coś bardzo esencjonalnego, bym powiedziała. La French stworzyłem tę substancję na wsi w Marsylii, w starym francuskim laboratorium połączeniowym. Ten nielegalny zapach ma opłynąć świat, ukryty w ładowniach łodzi płynących na wszystkie 5 kontynentów. To nowe dzieło w kolekcji Narcotic błyszczy na tle swoich sióstr, uzależniające od pierwszego zaciągnięcia się. Harmonia delikatnych owoców i cytrusów na partyturze ujawnia nieoczekiwane uzależnienie.
irys i wanilia nadają temu zapachowi charakter, podczas gdy białe piżmo i drzewo sandałowe wznoszą się po łagodnym zboczu usianym urzekającą ambrą. I teraz widzicie, znowu w nutach jest podane, że są cytrusy, absolut, irysa i ambra. Nie ma mowy o wanilii i nie ma mowy o piżmie. Natomiast już tutaj w opisie jest. I teraz, gdybyście się tylko zasugerowali tymi nutami, to nadal nie wiadomo, co to jest za zapach, ale jeżeli jest już wanilia, to wiadomo troszeczkę chociaż, jak to jest osadzone, jak ten zapach może być osadzony. Też jest piżmo, więc możemy założyć, że pewnie jest w jakimś stopniu pudrowym zapachem. Także czasami te nuty, warto sobie o nich poczytać, ale nie warto się nimi za mocno sugerować. I teraz kolejny zapach to jest daiquiri, który u nich wychodzi. I to jest melon, ananas, białe piżmo. A opis tego zapachu brzmi tak. To właśnie w cieple tej odległej krainy, na leżakach tej willi o nowoczesnej architekturze, przed koszem świeżych owoców w kształcie martwej natury, pieszcząc czubkiem palca wodę basenu, daiquiri stało się oczywistym wyborem. Daiquiri to miraż krystalicznego cukru na tle błyszczących kostek lodu w oddali. Świeżość limonki, energetyzujący grejpfrut, melon i ananas to poemat. To historia słynnego koktajlu zapachowego, który na koniec dnia odświeży rozpaloną skórę w promieniach kubańskiego słońca, ekstremalne czerwone słońce. Czyli tu jakby jest jakiś cukier, ale ten cukier moim zdaniem pochodzi z tych owoców, ponieważ no melon, ananas, strasznie słodkie owoce. Podejrzewam, że po prostu są to letnie, słodkie, owocowe perfumy. To akurat tak, mogłabym takie na lato mieć, wyobrażam je sobie. Także tu być może, gdyby mi gdzieś wpadły w ręce, mogłabym się zainteresować, czemu nie. I ostatni zapach, jaki wydali, to jest Barbarossa. I Barbarossa, słuchajcie, fiołek, wanilia, oud Laos. Zawsze w poszukiwaniu nowych surowców piraci ponownie wyruszają w rejs w poszukiwaniu ukrytych zapachów. Podróż zapowiada się pełna niespodzianek i zwrotów akcji. Korsarz Barbarossa, dowódca łodzi, z pomocą swoich braci płynie w kierunku Indii w poszukiwaniu wysublimowanego Kalakasi oud. Potem zostaje wydany rozkaz. To oczywiście jest zmiana kursu na Bliski Wschód, prosty jak i na dziobie statku. Barbarossa z brodą powiewającą na wietrze myśli o świeżo zebranym szafranie i czarnych porzeczkach jako o bitwie zmysłów. Ale mądrość Neroli i Fiołka uspokoi tę zaszczytną walkę, pozostawiając wanilii i jaśminowi miejsce na wypłynięcie po spokojnych wodach w kierunku wyjątkowego celu. I znowu tutaj mamy tylko, że fiołek, wanilia, oud Laos, a tu z kolei mamy już informację, że jest jakiś szafran, czarne porzeczki wyczuwalne, że jest też jaśmin. Także bardzo ciekawa kompozycja. Tu jestem też zaciekawiona, bo tamte to są takie owocowe, słodkie, ale na lato, a to mam wrażenie, że to jest taka wieczorowa pora. Bardzo ciekawy zapach może być, no ale jak zwykle może być. Jeżeli chodzi o markę Byron, to by było na tyle, a teraz marka Kissa. Marka Kissa, słuchajcie, wydała zapach Delicious. Ten zapach kosztuje $38 i powiem szczerze, za 100 ml, więc jest bardzo tani. I powiem szczerze, że nazwa tego zapachu brzmi Delicious i takie chyba też są, bo posłuchajcie, to są ulepny moim zdaniem zapach i raczej żadnej świeżości i odświeżenia nie możemy się tu doszukiwać. To będzie coś na pograniczu Lancôme La Nuit Trésor oraz Libre, moim zdaniem. Słuchajcie, ciemna czekolada, pomarańcza i bita śmietana, kokos, pianka marshmallow i jaśmin, wanilia, miękkie drzewo i białe piżmo. Także gourmand aż wali po oczach.
Zanurz się w świat, w którym fantazje ożywają dzięki kuszącemu aromatowi Kissa Delicious. Pozwól swoim zmysłom dać się oczarować węchową podróżą, inną niż wszystkie, gdzie każda nuta szepcze tajemnice pokusy i pożądania. Podróż rozpoczyna się zalotnym tańcem słodyczy, gdy ciemna czekolada, pomarańcza i bita śmietana delikatnie mieszają się na Twojej skórze. Niczym figlarna bryza budzą Twoje zmysły i zapraszają Cię do krainy czystej rozkoszy. W miarę rozwoju historii Kissa Delicious zostajesz otoczony sercem dekadencji i pobłażania. Kokos przeplata się z pianką marshmallow, tworząc odurzającą symfonię uwodzenia. Egzotyczny jaśmin dodaje odrobiny tajemniczości, pozostawiając Cię oczarowanym i pragnącym więcej. Prawdziwy urok Kissa Delicious kryje się jednak w głębi nut bazy. Wanilia nasycona zmysłowym, miękkim drewnem rzuca zaklęcie nieodpartej pokusy, wciągając Cię w swoje objęcia. Piżmo szepcze o pasji i intymności, pozostawiając ślad pożądania, gdziekolwiek się udasz. Brzmi przepięknie. No i ja chciałam to kupić, więc zrobiłam kup teraz. Zrobiłam, słuchajcie, kup teraz. Zgadzam się, meldować się. No i weszłam, gdzie wysyłają. I wysyłają do Polski, wyobraźcie sobie. Także ten zapach za 154 zł możemy mieć. Możecie ten zapach kupić na stronie Aroma Concepts. Tutaj te zapachy różne właśnie takie arabskie, różnego rodzaju możecie mieć. Jest przekrój bardzo wielu marek i tak jak patrzyłam, naprawdę bardzo ciekawe. Możecie dostać zapachy i pójść w bardzo ciekawą podróż zapachową. Także zachęcam tam, bo oni wysyłają do Polski. I ostatni zapach, o którym Wam powiem, ale Wam nie powiem. Jest bardzo dziwna sytuacja, bo jest taka marka jak Gallagher Fragrances i oni wydają taką całą kolekcję Pearl Scent. Bardzo fajne buteleczki, takie białe, ale wydali zapach, którego kompletnie nigdzie nie mogę znaleźć. Sky Div. Nie wiem nawet dobrze, bo słuchajcie, tyle tylko co pamiętam z Instagrama, natomiast jak próbowałam znaleźć ten zapach gdziekolwiek w internecie, jest to praktycznie niemożliwe, więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Zapachy są dosyć drogie, bo kosztują 640 zł. Mają bardzo prostą buteleczkę, która bardzo mi przypomina buteleczki Novelisty. Tyle, że to są białe buteleczki z po prostu tylko taką plakietką z napisem tego zapachu. Występują one tylko w 60 ml, ale można się zaopatrzyć w pół mililitrową próbkę, co jest straszne. Pół mililitra próbki to ciężko testować, no ale okej. I są te zapachy dostępne na stronie Lulua. Boże, strasznie cię. Perfumeria niszowa to się nazywa. Bardzo dużo tu zapachów znajdziecie. I jeden z nowszych zapachów, z tego co tutaj czytam i widzę, to jest Tonka Peach. A tam tego nie mogę znaleźć. Więc powiem Wam o tej Tonka Peach, że jest to, że nuty jakie tu są, to jest szampańskie, brzoskwinia, czarna porzeczka, woda różana, irys, neronka, sandałowiec, ciasto francuskie, fasolka, tonka, paczula i piżmo. Tonka Peach czerpie z pewnych elementów naszego dziko popularnego zapachu Tonka Zur. Nie znam zapachu, więc ciężko mi powiedzieć. I wyrusza na fascynującą nową przygodę, łącząc znajome nuty tonki i szampańskiego z aromatem soczystych brzoskwiń i przytulnym uściskiem świeżo pieczonego ciasta. Gdy zapach otacza Cię, wywołuje obrazy przytulnych spotkań, gdzie powietrze jest nasycone wonią ulubionych przysmaków pieczonych w piekarniku. Tonka Peach snuje zapraszającą opowieść o cieple i wspólnoty, kusząc Twoje zmysły nieodpartym urokiem. Czasami te opisy są takie, że po prostu chce się dany zapach
mieć i kupić. Lubię zapachy kulinarne, także ten zdecydowanie wpisuje się w kryterium zapachu kulinarnego moim zdaniem. No cóż, kochani, ja dzisiaj kończę i to by było na tyle. O wszystkich nowych zapachach, o których miałam Wam powiedzieć, powiedziałam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że bardzo miło spędziliście ze mną czas i zapraszam Was na następne filmy. Do zobaczenia, kochani. Buziaczki, pa!